Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam taką ciekawą odmianę pomidora koktajlowego Maglia Rosa. Jest to pomidor, który ostatnio, mam wrażenie, wzbudza zainteresowanie i cieszy się popularnością. I wcale się nie dziwię, ponieważ jest bardzo wdzięczny i smaczny i ma też ciekawą historię pochodzenia. Ja miałam dwa krzaki. Jeden był posadzony normalnie tak w gruncie, a drugi był posadzony w torbie, podobnie tak jak wcześniej prezentowana odmiana Atomic Sunset. Pochodzenie tej odmiany dla mnie nie jest takie jednoznaczne, bo wyczytałam, że jest to odmiana wywodząca się z Włoch, a w innych źródłach, że powstała w Kalifornii w 2011 roku. No więc nie wiem, jak dokładnie jest, ale tak Wam mówię, jak wyczytałam. Natomiast pochodzenie tej nazwy Maglia Rosa jest bardzo ciekawe. Otóż nazwę swoją zawdzięcza centkowanej różowej koszulce noszonej przez lidera kolarskiej klasyfikacji generalnej we Włoszech. Tutaj możecie ją na zdjęciu zobaczyć. Faktycznie jest taka różowa z takimi jakimiś smugami, wzorkami i może właśnie to zainspirowało właśnie dawców nazwy tego pomidora. I właśnie ta koszulka o tej nazwie Maglia Rosa jest przyznawana liderowi po każdym etapie wyścigu. Kolor ten został już ustalony w 1931 roku i wziął się od koloru papieru, na jakim drukowana jest gazeta La Gazzetta. Także to jest bardzo ciekawa historia, dla mnie przynajmniej. No i pokazuje, jak różna jest wyobraźnia ludzka i jak różne rzeczy mogą inspirować różne osoby. Ale wracajmy do naszego pomidora. U mnie oba krzaki były bardzo plenne, odporne na choroby, samokończące się, takie rozkrzewiające. Krzak posadzony w torbie w ogóle prowadziłam tak zwanie na dziko, nie obrywałam mu żadnych wilków. Chciałam właśnie zobaczyć, jakie jego możliwości są. W gruncie starałam się troszkę mu te wilki obrywać, ale w sumie powiem Wam niepotrzebnie, bo on sobie świetnie radzi, zresztą zaraz zobaczycie na filmie. Owoce są pięknego właśnie różowego koloru, to też Wam wszystko zaraz opowiem. Takie zrównoważone, średniej wielkości, taka wydłużona śliwka, o dosyć cienkiej skórce, ale są bardzo odporne, nie pękają i powiem Wam, że u nas były opady dosyć silne w pewnym momencie, nawet z gradem. Tutaj Wam pokażę film i urywek tego wydarzenia.
No i właśnie te moje biedne pomidory przeżyły takie gradobicie. Mimo tego całkiem dobrze się trzymały te krzaki i te owoce. Właśnie też pokażę Wam. I te plamy, które tam się na tych owocach pojawiły, myślę, że właśnie też ten grad się do tego przyczynił. Jest to odmiana, tak jak mówiłam, bardzo plenna, bardzo Wam ją polecam. Pięknie będzie się prezentowała w donicach, na tarasach, gdzieś na balkonach, spokojnie można ją sadzić. No naprawdę, to jest pomidor i przepyszny, i wyglądający bardzo dekoracyjnie, i odporny. No, bardzo jestem urzeczona tym pomidorem i na pewno on u mnie już zagości. W dalszej części filmu właśnie pokażę, jak wyglądała ta uprawa. Będą też ujęcia z różnej fazy rozwoju tego pomidora. No i na końcu będzie degustacja. Zapraszam na dalszą część filmu. A tutaj jest taki pomidorek Maglia Rosa. On jest też takim pomidorkiem, myślę, do donic dobrym. Koktajlówka, ale przepiękna. Zobaczcie, jakie ona ma tutaj prążki, takie przybarwienia. I też bardzo ładnie owocuje. I też widzę, odporna jest. Naprawdę dostały w kość teraz przez te deszcze. Jakieś tam są zniszczenia, widzę, na liściach, ale to jest też bezobsługowe. Ja tu ani jednego wilka nie urwałam, tylko dokładam podpórek, bo ona tak się tutaj mi kładzie. No i zobaczcie, taka fajna koktajlóweczka, jakby sobie na balkon czy na taras taką torbę czy donicę postawić. No to mamy pomidorki własne, nie trzeba wielkiego ogrodu. I to jest taki pomidor, że żadnych wilków nie trzeba zrywać, nic tam z nim nie robić, nie zastanawiać się, czy to jest pęd główny, czy boczny. Po prostu sobie to rośnie, wygląda przepięknie. Tu jest kolejna moja koktajlówka w tej torbie biedronkowej. I to jest bardzo wdzięczna nazwa, już Wam mówię. Maglia Rosa. Bardzo też piękny pomidor. No po prostu przeobficie obrodził. Już niestety się też zaczynają psuć niektóre te owoce, bo długo wisiał, bo ja tak chciałam właśnie też nagrać filmik i czekałam ze zbiorem takim zupełnym. Ale komary mi tu gryzą. No ale zobaczcie, pięknie zaowocował. No troszkę też obgoliłam mu liście, bo już te liście tak chorowały, takie były jakieś plamki. No, 10 września, ale zobaczcie, ile tych owoców. Też już żeśmy zbierali częściowo. I to też jest pomidor, który się super nadaje do donic. Tutaj w tle będzie woda ciurkać, bo się podlewa. Ale zobaczcie, jakie to piękne. Troszkę ten pokrój może nie jest dobrze poprowadzony, bo on mi tak tutaj zaczął zwisać. A chciałam go do tej tyczki przypiąć, ale łamać mu się zaczęły te gałązki. Bo myślałam, że to kółeczko, wiecie, wystarczy, ale jednak on ma tak dużo owoców, tak ciężkich, że to jest za delikatne, no i się powyginało. A jak zaczęłam go do tej tyczki wiązać, no to się łamać zaczął, więc mówię, już go zbiorę i koniec, 10 września, no to może tam jeszcze niektóre te końcówki dojrzeją, ale po prostu bajka, takie kolory, przecudne. On ma takie, no nie widać to teraz, bo jest już ciemno, wieczór, ale takie perłowe, one, wiecie, jak taki lakier perłowy. Takie jest perłowe zabarwienie ma. O, widać może trochę teraz. No niesamowity pomidorek. Cały sezon nie chorował. On dopiero teraz już, jak były takie deszcze i zimne noce, to właśnie tych plam zaczął dostawać. Jakieś może już niedobory, no bo to wiecie, tylko jest taka bryła ziemi tak naprawdę. Ale tak ogólnie to bezproblemowy. Żadnych wilków mu nie musiałam obrywać, żadnych tutaj zastanawiać się, jaki pęd, ile tych pędów, po prostu sobie rósł i owocował.
No jest przepiękny. Bardzo Wam polecam tego pomidora. Tu jest wdzięczny pomidorek Magliarosa. Ja już Wam go pokazywałam nie w kasrze, tylko w tej torbie z Biedronki. I jest to przecudny pomidor. Troszkę już te owoce za długo tu wiszą. No i te deszcze, o, to do wyrzucenia. Deszcze je trochę zniszczyły, ale przeobficie owocuje. Troszkę, wiecie, teraz słabo widać te kolory, bo już wieczór, ale on jest taki malinowy, z takimi pręgami żółtawymi. No bardzo ładny pomidor. Ja tutaj chyba mu wilki obrywałam, bo nie wiedziałam, co to jest, wiecie, za odmiana, bo pierwszy raz miałam ją. I on taki jest mało krzaczasty, natomiast w tej torbie, no to on szaleje, ma mnóstwo odnóg, także to jest taki pomidorek, przy którym nic nie musicie robić. Po prostu go wsadzić i zbierać plony, bo on nie wymaga regulacji tych wilków, a wtedy się pięknie rozkrzewia i owocuje. No i będziemy degustować. No i to dzisiejsze zbiory z tych dwóch krzaczków. Tutaj jest Magliarosa, a tutaj Atomic Sunset. No i zobaczcie, czy nie warto uprawiać koktajlóweczek. Takie dorodne zbiory z takich dwóch krzaczków. A teraz przejdźmy do degustacji. I powiem Wam, że z rozmachu zrobiłam dwie degustacje 2 razy, ale pokażę Wam fragmenty i z jednej i z drugiej, ponieważ na różne rzeczy widzę, zwracałam uwagę, ale co ciekawe, wrażenia były podobne, smakowe, no więc zapraszam na degustację. No i mamy owocki Magliarosa. Zobaczcie, one mają takie prążki pomarańczowe, takie srebrzyste. Bardzo ładny, dekoracyjny pomidorek. No i ten kształt takiego sopelka, takiej kropelki. Bardzo wdzięczny. No i zobaczymy teraz. Przekroję go wzdłuż. O, jaki ładny ma wzór. Jak drzewo. Zobaczcie. Tu jest pień, gałęzie, drzewo pomidorowe. No taka koktajlóweczka. Poprzek zobaczymy teraz. No taki typowy. No i próba. Powiem Wam, że on jest bardzo smaczny. Bardzo dobry. On ma dużą część taką, wiecie, słodką, taką słodycz w sobie, więc myślę, że to będzie świetny pomidor dla dzieci. Taki, wiecie, na raz. No i jak sobie macie na balkonie taki krzak, no to sama przyjemność sobie siedzieć na balkonie i podjadać takie owocki. Naprawdę jest bardzo, bardzo smaczny, delikatny i ma dużo właśnie słodyczy w sobie. Bardzo mi zasmakował, zostanie na dłużej u nas. Można go też do sałatek wrzucić, czy w całości. Może w całości to by był za duży, ale tak na połóweczki przykroić. I właśnie ciekawy ma ten smak, taki właśnie słodkawy. Mniej słodszy jest niż malinowy smaczek według mnie, ale też bardziej przeważa tutaj nuta słodyczy w nim. Tak w pierwszej chwili to ta galaretka ma swój kwasek, ale miąższ już właśnie jest taki bardziej słodki. Bardzo ładny pomidor, fajny. No i bezproblemowy, bez prowadzenia na żaden 1-2 pędy. No jestem nim zachwycona. Taka fajna koktajlóweczka. Polecam Wam. Magliarosa. Nie wiem, czy to będzie widać. Może w świetle dziennym. Ona ma takie perłowy kolor na powierzchni. No jakby to jakimś perłowym, wiecie, lakierem pomalować. Przepiękny kolor, przepiękna barwa. Takie kropelki. Bardzo smaczny pomidor. Ja już go próbowałam. Taki przekrój. Bardzo pyszny.
słodki, ale taki nie jest mdły. Troszkę kwasku ma też. Ja mam wrażenie, że on ma dużo wspólnego, wiecie, z malinowymi pomidorami. Bo ten jego kolor, nawet po przykrojeniu, taki malinowy miąższ ma. Więc on ma gdzieś tam w tle, wiecie, taki posmak malinowego pomidora. Taką fajną słodycz. Bardzo fajny pomidor. Zobaczcie, jaki on jest ładny. Jakie on ma wzorki. No, będę go uprawiać jako koktajlówkę. To będzie właśnie jedna z ulubionych koktajlówek, myślę. Polecam Wam. O, tutaj widać, jakie ładne ma kolorki. No, mam nadzieję, że po tej degustacji i po tym filmie będzie więcej jego fanów, tego pomidora. Naprawdę ja Wam bardzo polecam tą odmianę. Idealnie się nadaje nawet jako taki zamiennik cukierków. Bardzo go dzieci lubią. U nas ten pomidor rósł tak przy wejściu do szklarni, na przejściu, więc każdy chętnie sięgał po niego i zrywał i taką przekąskę od razu miał świeżą, pyszną, słodką. Oczywiście to będzie kolejna odmiana dołączona do kolekcji na playliście, którą również polecam obejrzeć. Link oczywiście będzie pod filmem w opisie. Będą tam też linki z informacjami właśnie, gdzie go można kupić, te nasiona tego pomidora. Ja się pod każdym filmem staram takie informacje tam podawać, także zaglądajcie w opisy filmów. A na dzisiaj się już z Wami żegnam, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego odcinka.